Hej, witam na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z dwoma nowościami od Diora. Są to mianowicie produkty, które marka wydała na lato 2023. Zdecydowałam się kupić bronzer oraz jedną z palet cieni. Przedmiotem tej kolekcji były dwie paletki cieni 233 Eden Rock oraz 533 Rivage. I właśnie tą drugą ja zakupiłam. Dodatkowo dostępny był bronzer w limitowanym opakowaniu, natomiast jeżeli chodzi o formułę i kolory, jest to produkt istniejący. Co ciekawe, dostępne w tym limitowanym opakowaniu były tylko kolory środkowe, nie było więc tego ani najjaśniejszego, ani najciemniejszego. Jeżeli chodzi o to, czym w ogóle inspirowana jest ta kolekcja, to jest to tak naprawdę hotel Eden Rock, który znajduje się na francuskiej Rivierze, czy mówiąc po polsku Lazurowym Wybrzeżu. Weszłam z ciekawości na stronę tego hotelu i okazuje się, że śpią tam głównie celebryci, którzy przyjeżdżają na festiwal Cannes. Cena za noc w standardowym pokoju tak w środku tygodnia wynosiła 1400 euro, także zdecydowanie nie są to normalne ceny i jest to hotel przeznaczony typowo dla ludzi zamożnych. Natomiast jak to się ma do samej marki Dior, nie mam pojęcia. I zaczynając może od paletki, przychodzi ona z tym małym pedzelkiem i pacynką, których nie używam, więc odłożę je na bok. Natomiast sama paleta wygląda tak. Jeżeli chodzi o formułę, mamy tutaj same satyny, co same w sobie jest dosyć ciekawym wyborem. Nie spodziewam się jakiejś niesamowitej pigmentacji. Wiem, że to będzie raczej paleta takich cieni neutralnych na co dzień, kiedy nie zależy mi na jakimś mocniejszym makijażu. Naprawdę bardzo mi się spodobała. Nie ukrywam, że ta pomarańcz bardzo mnie interesuje. Z tego co widziałam na swatchach, jest to bardzo delikatna pomarańcz, także nie sprawiam sobie bardzo dużych nadziei. Natomiast nawet jeżeli to będzie taki delikatny wash-off kolor, będę zadowolona. Cieszę się, że jest tutaj bardzo jasny cień satynowy do wewnętrznej części oka. Myślę, że coś fajnego nią dzisiaj stworzę. Natomiast jeżeli chodzi o bronzer, nie mam w swojej kolekcji, czy raczej nie miałam bronzera od Dior, a chodził mi po głowie, także dlatego zdecydowałam się kupić właśnie ten z limitowanej edycji. Dzięki temu będę miała trochę inne opakowanie niż standardowe, ponieważ z tego co widziałam, zarówno bronzery, jak i rozświetlacze mają ten sam komponent, także wydaje mi się całkiem przydatne posiadanie tego bronzera w wersji limitowanej, zwłaszcza jeżeli środek jest taki sam. Jeżeli chodzi o kolor, zdecydowałam się na kolor 004 Tan. Tutaj sugerowałam się głównie tym, co mogłam znaleźć w internecie. Wszyscy mówili, żeby wybrać kolor wyżej niż ten, który wydaje nam się, że będzie odpowiedni, ponieważ podobno są to bronzery bardzo delikatne. Zacznę więc makijaż od nałożenia bronzera, wykończę całe policzki, a na sam koniec przejdę do oczu. Nakładać go będę bardzo takim delikatnym pędzelkiem od Sony G o nazwie Soft Cheek. I zobaczmy, jaki ma kolor. Rzeczywiście jest bardzo delikatny, mogę śmiało nałożyć więcej. I widzę, że będę tego koloru troszeczkę dokładać. Natomiast sam w sobie pierwsze wrażenie sprawia naprawdę bardzo fajne. Trochę mi tylko szkoda, że ten napis Christian Dior, który jest na nim wytłoczony, dosyć szybko się zmaże. Ale jednak ważniejsze jest dla mnie, żeby produktu używać i się nim cieszyć, także dokładam więcej. Rzeczywiście ten kolor jest bardzo dobrze dopasowany. Wydaje mi się, że gdybym wzięła jaśniejszy, nie byłoby tak fajnego efektu. Jeżeli chodzi o podton, powiedziałabym, że jest to bronzer neutralny, który idzie delikatnie w stronę ciepłego. Porównując go do neutralnego bronzera, który mam od Pat McGrath, który pokazywałam w poprzednim filmie, to jest niebo a ziemia, naprawdę. Ten od Pat jednak jest dosyć czerwony na mnie. Ten jest właśnie tak przyjemnie po środku. Widać trochę ciepła, ale nie jest też tak żółty jak ten jaśniejszy z bronzerów Pat. Ale zobaczcie, że to jedno nałożenie spowodowało, że w sumie napis już zanika. Myślę, że jeszcze z raz, dwa i będzie po wszystkim. I co prawda tematem odcinka są tylko te dwa produkty od Dior, natomiast pozwolicie, że zrobię z Wami resztę policzków. Będę używać tego różu od Gucci w kolorze Rosy Beige. I to jest rzeczywiście taki bardzo ładny, neutralny, różany beige, tak jak nazwa wskazuje. Jego mam w swoim projekcie 100 użyć, także wykorzystuję każdą okazję, żeby właśnie jego położyć na policzkach, co żadną karą nie jest, bo bardzo go lubię, ale właśnie dlatego zdecydowałam się dzisiaj użyć jego, a nie czegoś innego.
To jest taki bardzo dzienny róż, pasujący w sumie do wszystkiego i do każdego makijażu, jaki tylko wymyślę, także bardzo go lubię. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, tutaj użyję Charlotte Tilbury i jej Glow Glide Face Architect Highlighter w kolorze Champagne Glow, czyli tego najbardziej klasycznego szampańskiego złota. Makijaż dzisiaj będzie delikatny, więc możemy sobie pozwolić na mocniejszy rozświetlacz. Aczkolwiek nie jest jakiś bardzo mocny, natomiast nałożyłam go trochę grubo, tak żeby było go dobrze widać. No i wspaniale, w końcu czuję się jak człowiek. Możemy więc przejść do oczu. Zrobię może na początku swatche tej palety. Jeszcze raz zbliżenie na te piękne tłoczenia. Wiem, że długo ich nie będzie widać, pewnie już zaraz znikną. Dlatego chcę uwiecznić ten moment. Są rzeczywiście bardzo satynowe i miękkie w dotyku. Tak wyglądają 4 kolory. Brakuje mi tylko tego jednego, najciemniejszego w sumie. Tak wygląda ostatni. I muszę przyznać, że są delikatne, ale jednak kolory są dosyć wyraźne. Spokojnie można tutaj kilka makijaży zrobić takim zestawieniem. Bardzo mnie też cieszy, że ten biały jest naprawdę biały, także do rozświetlenia wewnętrznego kącika będzie idealny. Również ta pomarańcz jest całkiem pomarańczowa, także wiążę z tą paletą duże nadzieje. I do ich nałożenia będę dzisiaj używać po raz pierwszy pędzli od Singe Beauty, czyli marki Anielki Nyquist tutaj z YouTube'a. Mam nadzieję, że wszyscy Anielkę znacie, jak nie, to oczywiście będzie na dole link. Trochę, słuchajcie, czekałam na ich wysyłkę, plus potem sam shipping trwał dosyć długo, natomiast to jest niestety normalne w Kanadzie. To, czego się nie spodziewałam, to to, że złapało mnie niestety cło i musiałam zapłacić dodatkowych kilkanaście dolarów na granicy, żeby to odebrać. Także jeżeli zamawiacie skądkolwiek poza USA, to weźcie pod uwagę, że może Was to też trafić. Natomiast to, co mi się podoba, to to, że są to naprawdę dosyć malutkie pędzle, także do takich, jeszcze raz tutaj zbliżenie zrobię, do takich małych oczu, czy do oczu z opadającą powieką wydają się fantastyczne. Są bardzo mięciutkie, bardzo. Jest to włosie syntetyczne, o czym jeszcze w sumie nie powiedziałam. Zakładam, że wszyscy wiedzą. I powiem tak, czuć, że nie jest to włosie naturalne, natomiast biorąc pod uwagę, że jest to syntetyk, jest to najbardziej miękki pędzel syntetyczny, jakiego dotykałam. Naprawdę. Wiążę z nimi bardzo duże nadzieje i spróbujemy przetestować wszystkie, jeżeli się uda. Wezmę więc może ten najmniejszy, to jest E05. I nim będę nakładać ten biały kolor w wewnętrznej części oka, bardzo ładnie nabiera kolor przy jednym dotknięciu już. Na oku mam oczywiście tylko bazę z Rare Beauty, standardowo nic nie kombinuję. I troszeczkę spróbuję go tutaj zbudować, bo jestem bardzo ciekawa tego jasnego koloru, jak bardzo rozświetli nam tutaj tą okolicę. Że spróbuję robić dwoje oczu jednocześnie. Na pewno ten kolor widać, ten biały, co już jest dużym plusem. Ja szczerze mówiąc satyn aż tak często nie używam. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wewnętrzny kącik. Raczej jest to albo błysk, albo typowy mat. Natomiast muszę przyznać, że bardzo ładnie to wygląda. Pędzelek sprawuje się znakomicie, jest bardzo mięciutki. Ładnie transferował kolor. Szkoda, że nie mam tutaj matów, żeby przetestować, jak z matami będą te pędzle współpracować. Na pewno jednak jeszcze na moim kanale się pojawią, także nie ma tego złego. Następnie biorę pędzel E02, czyli ten troszeczkę większy i będę nakładać ten kolor w środku na załamanie powieki. Ten już mi się trochę bardziej pylił. To jest bardzo delikatny, dosyć ciepły, jasny brąz, który szczerze mówiąc najchętniej bym nałożyła trochę bardziej puchatym pędzelkiem, ale chcę jednak wykorzystać jak najwięcej tych pędzli. Pigmentacja nie jest duża, tak jak się tego spodziewałam. Także dokładam sobie po trochu więcej cienia na pędzel.
I teraz spróbuję tym największym pędzlem, najbardziej puchatym E03 nałożyć ten najciemniejszy cień w zewnętrznym kąciku oka. I tu już osyp mam dosyć duży. Nie jestem pewna, czy to kwestia pędzla, czy samego cienia. Dosyć ciężko jest testować zarówno pędzle, jak i paletę w tym samym odcinku. To, co sprawia mi troszeczkę trudności, jeśli chodzi o te pędzle, to strasznie długie rączki. Są naprawdę długie i nie lubię trzymać pędzla tutaj bardzo blisko włosia, ponieważ mamy wtedy większy nacisk i więcej koloru nakłada się na powiekę. Ciężej też więc go wtedy wyblendować. Idealnie jest więc trzymać pędzel bliżej końca. Natomiast porównując długość tej rączki do jednego z moich ulubionych pędzli Sony G, to jest Crease Pro. Wybaczcie, że jest brudny, ale jest w użytku. Zobaczcie. Tutaj mam je równo z sobą. No jest znacznie dłuższy ten od Singe. I to jest chyba I to jest chyba właśnie to, przez co troszeczkę czuję się niepewnie i nie jest mi tak łatwo ich używać. Wydaje mi się więc, że nie jest to kwestia samych cieni, tych satynowych, ponieważ no, one są dosyć łatwe w użytku. To jest satyna, nie ma dużo pigmentu, zazwyczaj ona tak pięknie sunie po powiece. Natomiast tutaj troszeczkę mam problemów i wydaje mi się, że to przez to, że nie wiem, jak trzymać ten pędzelek przez tą długą rączkę. Sięgnę sobie teraz po pędzel E01 i nałożę sobie tego pięknego złotka na środek powieki. Bardzo ładnie złapał pigment. On ma też bardzo fajny kształt, idealny do powieki opadającej. Jego po prostu sobie tutaj zbuduję na samym środku powieki. Chociaż zbuduję to chyba trochę za dużo powiedziane, bo jest to satyna, więc średnio się je buduje. Zwłaszcza te nie mają za dużo pigmentu. Ale wydaje mi się, że i tak go widać. Bardzo ładny jest ten kolor, taki chłodny złoty w sumie. A ten pędzel będzie idealny albo do robienia cut crease, albo do takich bardzo precyzyjnych robót. Nie użyłam jeszcze pędzelka E04. To jest taki klasyczny, płaski pędzel do nakładania koloru. I został mi ten piękny pomarańczowy cień. Także jego nałożę na zewnętrznej części oka, tak bliżej zewnętrznego kącika. No i tutaj pigmentacja jest już bardzo słaba. Aczkolwiek troszeczkę widzę tego pomarańczowego blasku. Bardzo chętnie zrobiłabym takie porównanie, w którym na jednym oku używam moich standardowych pędzli od Sony G, natomiast na drugim używam już Singe Beauty. I może coś takiego będę musiała zrobić, żeby przekonać się, czy rzeczywiście są dobre, czy nie. Zbuduję sobie jeszcze troszeczkę tutaj pigmentu palcem, nakładając ten złoty kolor na środku powieki. Wydaje mi się, że od razu pigmentacja jest lepsza. Słuchaj, i tak wygląda skończony makijaż. Nałożę maskarę i zaraz do Was wrócę. I makijaż skończony. Wyszedł rzeczywiście bardzo świeży, bardzo letni. Są to idealne kolory na co dzień, na szybko. Jak widzieliście, nawet do nałożenia palcem. Z pewnością znajdzie się ta paletka w mojej letniej kosmetyczce. Jest po prostu bardzo przyjemna i łatwa do użytku. Mimo tego, że nie ma tutaj żadnego matu, to makijaż wyszedł spójny i według mnie prezentuje się świetnie. Natomiast jeżeli chodzi o pędzle, tutaj przyznam, że wrócę do Was, kiedy potestuję je troszkę dłużej. Są niewątpliwie bardzo dobrej jakości, włosie jest bardzo mięciutkie i widać, że Anielka włożyła w nie naprawdę bardzo dużo wysiłku. Natomiast muszę nauczyć się z nimi pracować, bo długość tej rączki troszeczkę jednak mnie zaskoczyła. Nie spodziewałam się, że będą aż tak długie. Liczę jednak, że jest to kwestia wprawy. Także jeżeli chodzi o pędzle, jeszcze do Was wrócę. Natomiast bronzer, nie jest to nowy produkt, jestem pewna, że wiele z Was też go posiada. Na twarzy wygląda przepięknie, jest bardzo aksamitny, blendował się niczym marzenie. Naprawdę solidny, plus mamy piękne opakowanie. Czego chcieć więcej. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Życzę Wam przemiłego dnia, wieczoru, czy kiedy to oglądacie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!